Wilczy Szaniec. Miejsce, które w zasadzie całej naszej widowni z platformy YouTube jest bardzo dobrze już znane, ponieważ w zasadzie od 19 listopada 2019 roku, kiedy to opublikowałem pierwszy film pod tytułem Zapowiedź Wilczy Szaniec, mówiłem o tym, że działania te na terenie Wilczego Szańca faktycznie są i będą publikowane, będą pokazywane światu. Będziemy pokazywać jakie działania wykonujemy na terenie dawnej kwatery Hitlera. Miejsce ciekawe i być może nie każdy wie, że kwatera ta nie istniała od początku wojny, ponieważ decyzję o budowie Wilczego Szańca podjęto w dniach 27-29 sierpnia 1940 roku, gdy pułkownik Rudolf Schmund, szef adiutantury Hitlera, Fritz Todt, minister uzbrojenia i amunicji oraz major Gerhard Engel, adiutant Hitlera, przeprowadzili rekonesans Lasu Gierłowskiego, dobrze rokującego jako teren na przyszłą kwaterę. O lokalizacji kwatery w tym miejscu zadecydowały m.in. względy Lasu Kętrzyńskiego, który znajdował się w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim, co miało ogromne znaczenie psychologiczne. Plan Barbarossa, który przewidywał atak przeciwko ZSRR. No przede wszystkim też charakterystyka terenu, no i też fakt, że mamy w tym miejscu krainę tysiąca jezior. Obszar wybrany na kwaterę położony był w dużym oddaleniu od arterii komunikacyjnych, w starym mieszanym lesie, stanowiącym całoroczną naturalną osłonę obiektów. Dzisiaj natomiast, po ponad 75 latach, wiemy, że miejsce to wcale nie było tak rewelacyjnym punktem, jakim zdawał się być w latach 40., ponieważ no, ta otulina leśna nie była na tyle bogata, by nie trzeba było jej wspomagać we własnym zakresie poprzez na przykład stawianie sztucznej roślinności oraz bardzo problematyczna kwestia w postaci podmokłych terenów, które są świetnym środowiskiem lęgowym dla na przykład komarów i różnego rodzaju muszek robactwa, z którym no, nie mogli sobie poradzić do końca tamtejsi mieszkańcy dawnego miasteczka, którym była de facto kwatera. Działania na terenie Wilczego Szańca, które są prowadzone przez Fundację Latebraj i ekipy, które bardzo dzielnie nas wspierają w działaniach, no nie ograniczają się tylko do weryfikowania legend, potwierdzania historii zaistniałych zdarzeń, które miały miejsce na terenie dawnej kwatery Hitlera. Przede wszystkim staramy się prowadzić szeroko zakrojone poszukiwania wszystkich z 3 stref, do których udało nam się uzyskać pozwolenia. No i też staramy się jakby z upływem tych miesięcy, które gdzieś tam upływają w tej kwaterze podczas naszych działań, staramy się weryfikować informacje, które coraz częściej do nas napływają odnośnie pewnych spostrzeżeń bądź wspomnień osób, które dawniej mieszkały w okolicy Wilczego Szańca, w gierłowskiej miejscowości bądź w Kętrzynie oraz Parczu. Są to wspomnienia osób, które, jak to się mówi, za dzieciaka gdzieś tam po tej kwaterze biegały, no i też do eksplorowania, ponieważ kiedyś każda pozostałość, każdy ślad po danym obiekcie bądź tunelu, na przykład technicznym, był bardzo dobrze widoczny. Z biegiem lat ziemi tej troszeczkę nam przybyło, wiele z otworów i takich znamion, które dla nas by coś znaczyły, no niestety, ale zniknęły, są ukryte pod ściółką, pod ziemią. Też zostały rozszabrowane przez okoliczną ludność nie tylko w okresie powojennym, ponieważ brakowało wielu materiałów do budowy, do rekonstrukcji swoich gospodarstw czy domów. Dlatego zrozumiałym jest, że ta kwatera po prostu z biegiem lat upływających po wojnie no, malała nam w oczach. W ostatnim poście zamieszczonym na YouTube poinformowałem Was o tym, że no nie chciałem jakby
kilku z legend rozdmuchiwać i pokazywać, że traktuję je bardzo poważnie, no bo muszę się przyznać bez bicia, że faktycznie no, nie traktowałem ich poważnie, a mowa tutaj konkretnie o podziemiach Wilczego Szańca. No i ten temat, legendy te wracały do nas przez okrągły rok jak bumerang. No i przyznam szczerze, że gdzieś tam szczątkowo natrafialiśmy na pewne znamiona w terenie, które mogłyby mówić o tym, że jakieś konstrukcje pod ziemią znajdowały się wcześniej. Jednak były to tylko pozostałości. Były to tylko pozostałości cegieł, kawałków betonu, zbrojeń, które no nie za wiele nam mówiły i na pewno nie były jakby argumentem do tego, by z legend stworzyć prawdziwe historie i opowiadać je dalej. Tutaj też warto bym przyznał się do tego, że faktycznie wielokrotnie po wielu zamkniętych akcjach całodniowych siadaliśmy z ekipą przy ognisku i drapaliśmy się po głowach, czy aby na pewno pod nami nie znajduje się jakiś system podziemnych korytarzy, być może jakiś kompleks, bo przecież doskonale wiemy, że III Rzesza świetnie sobie radziła w kwestii budowania infrastruktury podziemnej. Świetnym przykładem jest tutaj system poniemieckich fortyfikacji MRU, znany również jako front ufortyfikowany łuku Odry i Warty, który jest jednym z najciekawszych obiektów fortyfikacyjnych na terenie całej Polski. Słuchajcie, system korytarzy, które są rozmieszczone nawet na głębokości kilkudziesięciu metrów pod ziemią, do których można się dostać dzięki pancerwerkom, z których prowadzą klatki schodowe w dół kompleksu, więc wiemy, że możliwości III Rzeszy były no, na tamten czas ogromne. Nie zastanawia Was fakt, że takie nazwiska jak Hitler, Stauffenberg, Goering, Himmler, Goebbels, Bormann, Ribbentrop, Todt, Speer, Keitel, Jodl i wielu innych mieszkańców miały być chronione wyłącznie przez kilka schronów przeciwlotniczych? Co w razie ataku z powietrza, podczas którego zewnętrzne drogi ewakuacyjne mogły być bez problemu odcięte? Czy konstruktorzy kwatery wodza III Rzeszy nie zadbali o wewnętrzne systemy ewakuacyjne z kompleksów w razie nagłego natarcia wroga z powietrza? Czy na pewno kwatera Hitlera została tak bardzo wyczyszczona, nim została wysadzona? I w zasadzie dlaczego kwatera w Wilczym Szańcu została wysadzona, a w Mamerkach pozostawiona totalnie nieruszona? My w to nie wierzymy, dlatego też od maja tego roku intensywnie badamy Wilczy Szaniec pod kątem podziemnej infrastruktury. Odcinek ten ukaże Wam fragment badań wykonanych sprzętem OKM Rover C4 dzięki uprzejmości ekipy Templum, które wykażą, czy nasz czas dotychczas spędzony przy długich badaniach zaczął przynosić jakiś efekt. Zapraszam do odcinka. Tam nam wyszło 17,5 metra. Trzeba zrobić, żeby były równe, jak nawet wyjdzie trochę za brzegiem, nie? Poczekaj gruby, ja niosę ci dzidę. To miejsce zaznacz i czekaj, jeszcze zrobimy po przekątnej od tamtego drzewa. Przeskoczyło, dobra. To są bardzo drogie rzeczy. Dzień dobry, jestem stąd. Strach się bać. Co? Chodź zobacz, tutaj jest wejście do kanału i kanał idzie dokładnie w tą stronę, gdzie my mamy to skanować. A mówili, że tu nie wchodziliście jeszcze. Nie. I to idzie dokładnie tam. Tunel techniczny o przekroju kwadratowym, tunel media, czyli przesył kabli od obiektu do obiektu. No i zobacz, że to idzie dokładnie w tamtą stronę. Darek Franz, Templum. Warto by to otworzyć i tam się wślizgnąć do tego, nie? Dobra, teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie to otworzyć. Powiem tak, że to co zrobi, efekt murowany. Fatima, człowiek, który wyciągał drzwi ze schronu Hitlera. I Darek, który I jest namówił go do specjalistą wojny. pracował przy betonach. Że świeży. Tego nie otworzymy.
To jest świeżo dolane. Wiek pustka, a już wiemy, że będzie, tak, bo tu znaleźliśmy jakiś kanał, to więc tu nam na pewno pokaże pustkę. Pytanie, czy tam dalej będzie coś większego. Gorzej, jeśli się okaże, że to jest przykryte żelbetem, bo trzeba będzie się bardziej pomęczyć, namęczyć i jeszcze raz może przyjechać. A jeśli tam żelbetu nie ma, jeśli tam nie ma stropu jakiegoś, to będziemy widzieli to, tak? Tak jak Piotrek czy- mówi, że ktoś to zabezpieczył, żeby nikt tam nie właził. Pytanie teraz, czy ten obiekt łączy się z tym, który mamy No skanować? no. Bo jeśli tu się okaże, że mamy... Jak tam, co wyszło? Na razie nic. Jeter, otwarte, dawaj! O! Jest zasypane, ale trzeba to musimy ci odkopać, nie ma kuku na Romana. Ale stopki są, to może być chuj głęboko. Nie, stopki, nie ma szans. Jak nie ma szans? Szanse są. Znaczy nie wiadomo jak to jest głęboko zasypane. Liter pimbru i kurde kopara. Tam ma zaraz ściany, ty. To jest, Ale to tam jest, może dalej iść. ale też, tu też jest ściana, nie? Jeszcze nie widziałem. Kurde, tam coś nie patrzyłem. Nie, tu jest ściana i tu jest ściana. To jest zasypane. Jeter wchodzi. Uważaj na odłamki, bo one są ostre, nie? No właśnie, widzę, że... Nie dało mi się tak okrasić tego Co tam pietrze na okrągło. Generalnie Jak w za szeroka na zwykłą studzienkę techniczną. To coś, Za szeroka. coś było, kurwa. Ona powinna być jakby szersza od krawędzi wejściowej o 20-30 cm. To jest kurwa takie. A ona ma o metr To więcej. jest tyle, kurwa, Darek. Czyli jakby rozdzielnia techniczna może... Już może być rozdzielenia, bo zobacz, tu z tą strony widać okop i tu widać okop jakiś, nie? Gdzie jest Marcin, mój brat? Marcin! Myśmy, jak żeśmy otwierali tą studzienkę techniczną przy ścieżce, tą kwadratową, ile ona miała głębokości? 4 metry? No to tutaj nie masz mniej. No. Kurde, No to człowieku, łopatą to nie warto wyjebie. kopnąć i zobaczyć, co tam leży w ogóle, bo nie wiadomo jak dawno jest to zasypane. Wiadomo, że świeży jest, To jest świeża robota. ale zasypanie może być, człowieku, wiesz, od momentu pytania, a w tych Tak? studzienkach, Masz krótki szpadel? Mówi się masz. a w tych studzienkach technicznych szło przechodzić Do innych tych. korytarzami do tego, nie? No czekaj, Lasko streamuje, potem też sobie. Paweł, nie wchodź tam, bo to jest bez sensu, to jest za małe, żeby wchodzić we dwóch. Dobra, ja idę skanować, bo szkoda czasu. Proszę cię bardzo. Dzięki. Sytuacja jest ciekawa, bo jak kopnąłem 2 razy, to mi się kończy jakby ściana. Wiesz co, moim zdaniem wygląda w jakichś wcześniejszych kamionkach. Pawełek, poczekaj. Daniel zobaczy. Widzisz? Nie mówię, że będzie... W tę stronę idzie. Na razie nie wiadomo. Zaraz Paweł będzie kopać i zobaczy, czy w tamtą stronę też. Ale tu od razu 2 sztychy, jest tunel. Idzie. Z tamtej strony nie ma. Nie ma? Może być głębiej, nie? Masa sygnałów. Masa to jest mała cyfra. Tysiące, setki tysięcy. Pamiętajcie o tym, że
kwatera została naprawdę bardzo mocno rozsypana poprzez detonację ładunków wybuchowych. No i teraz masa igiełek w postaci gwoździ, czyli pozostałości po barakach drewnianych, wszędzie jest rozsypana, także jeżeli chodzi o kwestię wykrywaczy, no jest to ciężka robota, bardzo ciężka robota. Jest z nami podleśniczy Robert Nachiło. Powiedz mi, ten temat, o którym rozmawialiśmy, Tak. tutaj zauważyłeś i to tak naprawdę jest od Ciebie temat nadany, jeżeli chodzi o tą działkę. Dokładnie. Co tutaj zauważyłeś? Co było nie tak? Nie było starych drzew, czyli nie było dębów starych, nie było świerków, nie było sosen, tylko były osiki, lipy, takie narośnięte i taki widać, że teren inny jest niż wszystkie. Odróżnia się ten kwadrat. Wołają cię chłopaki. Jak tam? Na dwie strony, Piotr, na pewno nic nie ma. Czyli ten jeden tunel jest. Prawdopodobnie to jest tylko ten jeden tunel w tą stronę, Prawo. co ty wykopałeś, nie? Tak. Bo na dwie A tu strony już nie ma nic. urządzenia sprawdzają. Jedynie w tą stronę właśnie, którą to ja kopię, to jest ten tunel. Widzisz coś, nie? Ja zrobię. Tak samo. Robiła się większa przestrzeń, czuwalna pod Trzymaj. szpadlkiem. Witam Was. Jak tam się bywacie? Ty zgadniecie, gdzie powiedz jesteśmy? nam, w jaki sposób ty poszukujesz. I magnetyzmem. Tylko Magnetyzmem. tylko- Zobaczcie na tą postawę. Tylko i wyłącznie magnetyzm. Tyle ilości stali to nigdy chyba w życiu Nie wyłapałeś? wytrzymałem. A zobaczcie, co się dzieje za nim. No chyba jest dużo tej stali, także robota nie jest No lekka. coś tam roboty zrobiliśmy, to tutaj Piotrek odkreślisz. Wiesz, dla niektórych w polach niektóre rzeczy mogą okazać się nieciekawe, a niektóre ciekawe. O kurka, to No jest wie- bardzo fajna rzecz, to jakby od skrzyni, ale nie pasuje mi to. Interpretacja według killera, co to jest? No coś przy ścianie musiało być, no. Jakieś ucho techniczne. Tu masz blachę Ty to zawsze ocynkową. No, stary, no. Blacha ocynkowa. Rzeczywiście, albo do samego kranu też. Dużo jeszcze. nie znalazłeś cichy, no ale powiem Ci tak. Na pewno coś związane z Wilczym Szańcem, co? To jest najlepszy tekst. Gdziekolwiek znajdujemy się w Polsce. W mojej ocenie to pochodzi z Wilczego Szańca. Dokładnie. To tak samo jak i na twierdzy Modlin, tak samo jak przypuszczenia były o samolot. I zawsze było pytanie z mojej strony. Chłopaki, wiecie co kopiemy? Nie, nie wiem. Cichy, ale w ogóle w Modlinie nie szukaliśmy samolotu, coś Ci się pomyliło. Nie, no. mówię odnośnie Modlina i na przykład samolotu, tam któregoś z kolei, że... Nie no, nigdy nie wiemy czego kopiemy, tak? No ale Czego szukamy. Szukamy pancerki i wychodzi samolot, no tak się zdarza. Tak no. się zdarza, Ziemia dokładnie. polska urodziwa. No. No. Słuchajcie, z nimi jest tutaj bardzo wesoło, ja ich zostawiam. Idę po baterię do sprzętu, ponieważ nam się już kończą akumulatorki. Co? No właśnie, on ma system automatycznego namierzania. Coś mi się powoli wydaje, że on podrzuca i znajduje. Dobra. Idę do chłopaków, bo mówią, że tunel znaleźli. Jak tam? Dobra, Taka sterka nam? Skończmy z żartami, panowie, to jest bardzo poważna sprawa. Piotr, jest pomieszczenie. Spójrz tutaj, masz tutaj takie schodki techniczne. Chcemy po prostu się dostać do
do dna i tam wejść w te boczne pomieszczenie. Tylko Pomieszczenie jest niezbędne jest do wiadro. zabrania. Potrzebujemy jednak wiadro. Wiadro. nie wybierzesz, no. kurwa, ty nie będziesz wyciągał Bo tym powiem ci, ziemi, to jest 3 godziny pracy, ja to ogarnę. Dobra, to No. poczekaj chwilę. No. Następnym razem. A co tam było, mówiłeś o tym sklepieniu? Jest sufit i pod sufitem na tym sklepieniu jest tregla stalowa, około 20 cm, która jakby podtrzymywała ten sufit. Ale Podciąg taki, tak. Tak, Tylko z drugiej strony mnie też to zastanawia, co tam robi to serce przebite z strzałą kredą namalowane Love Zofia. Jak myślisz? No nie wiem, bardziej mnie Sok intrygował jest, ten sok napis jest. wcześniej, tu był łysy. A, no to widzisz. Dobra, żarty żartami panowie, ale to jest poważna sprawa. jest. Jest Wiadro jakiś będzie- tunel? Tak, jest. Tu masz takie schody techniczne. Zobacz, tam masz zawał i zobacz, tam masz normalnie nadproże. nie? Patrząc tak po konstrukcyjnych tych, jest pomieszczenie na 100%. Stoimy mniej więcej w tym miejscu. Tutaj jest miejsce, gdzie kolega kopie, a rysuje nam się. Jeszcze to jest nieobrobione, tak? Więc żeby nie było. Ale obiekt, jak się jakikolwiek rysuje, to zobaczcie, jak się rysuje. Tu jest to miejsce w tej chwili, co oni kopią, tak? A które to jest miejsce tu na mapie? My stoimy tu. A oni tutaj są. No dobrze, ale weź wyskaluj. Jakiej wielkości może być na przykład takie wejście do studzienki? Takiej wielkości? Wiesz co, tu jeszcze ja to muszę. To ma 22 metry, tak? I 17,5 metra, tak. Aha, 17,5 metra w pionie, czyli tu jest taka wielka... Tu wygląda na jakąś konstrukcję, że jest konstrukcja, widzicie, się rysuje, tak? Tu to też warto sprawdzić, bo to wygląda jak wkop, czyli może być jakieś wejście i ten. Tak. I zobacz, jak zmieniam, cokolwiek byś nie robił, to ten obiekt mniej więcej rysuje się o tu. O to! Tak. Czyli Ja cię szpierdzielę, ty. to jest rów wykopany, to niebieskie to jest ruszone coś. Tutaj mamy, widzisz... Panowie! Chodźcie! A dla chłopaków też mogę coś metalowego zaraz Poczekaj, pokazać. bo tu ciekawe rzeczy wychodzą. Tyle, zobaczcie ile tu jest metalu. O tak? ja cię szpierdzie. Praktycznie No to czerwone. to jest, zobaczcie, o, to są te Milion czerwone, O, ale... czerwone punkty, to jest metal, który się znajduje w ziemi, tak? Delikatne to jest mało powiedziane. Łokcie mi się zapadają po 15-20 cm, panie kolego. To co widzę, to jest zawał, ale nie odgórny, tylko taki napływowy. Czyli w miejscu, w którym się teraz znajduję, jakby odmierzyć dystans 2 metry. No właśnie nie. Ale to obok jest. Nie. Nie. On idzie tu. Koło drzewa. Dokładnie tu. Zdjęcia, które posiadasz, To są zdjęcia jednorazowe, punktowe. Ja nawet nie mogę, to jest tylko na zasadzie, nie. Jest zdjęcie budynku, jest opisane. Budynek tego i tego w Wilczym Szarze. Kacik, który wcześniej trafił, tylko tym razem jest z fragmentami etykiety. Zobaczcie pozostałości krzyża. no też pasta jest, zobacz, ale To jest dokładnie to. Są. O, jak widać. I to jest to. Szok. A co to jest, co Marek ma? Polerska, chyba pasta do polerowania, tak mi się wydaje. Zobacz.